Witam Was w nowym odcinku z Danii, rozpoczynającym serię Skandynawii. Meteoryt na środku. Do środka nie wejdziemy, ale za to zapraszam na spacer po Kopenhadze. Koszary. Wchodzimy do ogrodów królewskich. Według jednej z legend zamek Rosenborg i przylegające do niego ogrody zostały zaprojektowane przez samego króla Kristiana IV. Przez ponad 100 lat zamek, który widzicie, służył jako letnie rezydencje duńskich monarchów, a od 1833 roku znajduje się w nim Muzeum Dynastii Oldenburgów. To są skarby królewskie. Królewskie ogrody w Danii rocznie odwiedza około 2 miliony turystów. Są one idealnym miejscem na wypoczynek, a ponadto organizowane są tu imprezy plenerowe, koncerty czy wystawy. Wstęp na teren ogrodów jest bezpłatny, natomiast dodatkowo płatną atrakcją jest zwiedzanie zamkowych wnętrz. Dla turystów zostały tam udostępnione m.in. bogato zdobione komnaty, trony królewskie czy insygnia koronacyjne. Co to jest w ogóle? Jakaś plaża dla dzieci. Z jajem. Na środku dinozaury. A teraz przed Wami posąg Hansa Christiana Andersena, duńskiego pisarza i poety, który jest najbardziej znany ze swej twórczości baśniopisarskiej. Only if I let it be, I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Wychodzimy z ogrodów i idziemy oglądać pałace królewskie. Rezydencje królewskie. Drugą rezydencją królewską w Kopenhadze jest pałac Amalienborg, który od 1794 roku aż do dzisiaj jest siedzibą duńskiego monarchy i całej rodziny królewskiej. Żona mówi mały Watykan. Można tak odczuć. Ochroniarze. Straż. Widzisz straż tam? Stoją w kaskach. I uwaga, nie jest to tylko jeden budynek, a raczej kompleks 4 niemal identycznych budynków. Wszystkie są zlokalizowane przy jednym placu i zwrócone ku sobie fasadami. W jednym z tych budynków mieszka obecnie właśnie duńska królowa Małgorzata II. Tam trzeba bliżej podejść do pana, zdjęcie on ci zrobi. Nie okrzyczycie tam bardzo blisko jego zrobi. I need time to heal. The pain makes it real. I don't wanna feel. I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost to heal. I'm just lost to feel. I need time to heal. I can't steer the wheel 'cause this private hill and it gives me chills. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? Starczy już tego podglądania strażników. Pamiętajcie, że oni też są na służbie i czasami stoją w bardzo ciężkich warunkach atmosferycznych. Postarajcie się uszanować ich pracę. I uwaga, codziennie w samo południe odbywa się tu uroczysta zmiana warty. Jedyny plus, że jak tu pada, no to na razie kropie, a nie pada. Ale ogólnie pogoda bardzo zmienna. 3 minuty ciepło, 3 minuty zimno, 3 minuty wiatr, 5 minut leje, a deszczyk. Opera duńska przed nami. Przechodzimy w okolice słynnego posągu Małej Syrenki.
Meduzy tam są małe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ile meduz? Przy porcie zobaczycie sporo pięknych jachtów. Nie wiem czy widać, ale tam kajaki właśnie są. Ludzie na kajakach. Co ciekawe, według niektórych wersji legendy kopenhaska i warszawska Syrenka ponoć są siostrami. I'm never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Oczywiście, jeżeli chcecie sobie zrobić super zdjęcie bez ludzi, to koniecznie zaopatrzcie się tu w dodatkowy czas. Z tego co widziałem, ciągle napływają tu kolejni turyści, więc trzeba się wbić w wolną chwilę. If I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did? Stali ludzie, popchnęli babkę przy robieniu zdjęciu. Babcia stara już jedną nogą się dosłownie złapała, a normalnie pofiurgnęła do tej wody. Masakra. Zobaczcie przez chwilę, jakie pamiątki można przywieźć z Danii. Andersen za 24 euro. Magnesy. Ile? 5 euro. 10 euro. 7. Sylwia, taki domek, takie domki. Czyli taki kupujesz, czy magnes kupujesz, czy co kupujesz? Za dużo się zastanawiasz. W końcu coś fajnego, co przykuło naszą uwagę. Coś takiego. Widzicie imponującą fontannę Gefjon? Przedstawia nordycką boginię, orzącą morze 4 wołami. To nawiązanie do mitu. Zgodnie z nim Gefjon miała otrzymać od króla szwedzkiego tyle ziemi, ile będzie w stanie zaorać przez jedną noc. Dla zwiększenia swoich możliwości bogini zamieniła 4 swoich synów w woły. Zaoraną ziemię rzuciła zaś w otchłań Morza Bałtyckiego. Na skutek tego powstała wyspa Zelandia, na której obecnie znajduje się Kopenhaga. Posłuchajcie na chwilę dzwonów z tego kościoła. Byłaby to Szkocja, to może by tu jakiś potwór z Loch Ness był, no ale nie ma potwora z Loch Ness, nie ma Szkocji. Jeszcze ujęcie na tą fontannę ładną. Dobra, jeszcze mamy chwilę, więc ostatni rzut na port. Co przewodniczka mówiła, bo nie wiem czy wszyscy słyszeli, że tu jak statki przypływały tu do portu, to jak była brzydka pogoda, to po prostu władze czekały. Tu królowa na przykład czekała w tych 2 kopułach, aż podpłynie statek, żeby nie zmokła. No i co, widzimy tam jeszcze stateczek jeden, jakaś fortyfikacja. No i tyle, słychać ten kościół. Dobra, musimy się zwijać, koniec. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Zobaczcie jaka wielka kotwica. Tak, żonie się zachciało widzieć kolorowe domki, także idziemy do kolorowych domków.
Kolorowe nabrzeże Nyhavn to jedna z największych atrakcji Kopenhagi. Co są my w końcu na tych kolorowych domkach? Pierwsze zdjęcie na biurze podróży. Może wytłumaczę. Chodzi o to, że najczęściej reklamowanym obrazem czy widokiem z Kopenhagi są przez biura właśnie te domki za mną. Co, jak Ci się dzisiaj podobała Kopenhaga? Fajna, nie? Takimi łódkami właśnie płynęli. I za chwilę zobaczycie ten rejs. Tam się ludzie nie boją, że zlecą. No i nic, chodzenia sporo, zwiedzania, taki mały Wiedeń, tyle że zimniejszy. Przed laty to właśnie tutaj rozładowywano towary ze statków i kutrów rybackich. Meduza też. No i nic, pogoda nam dopisuje. Na razie ładne wrażenia, ładne budynki. Na razie nie ma żadnej żulery ani nic, nie? Raz my ino cyganów widzieli, machali. Masa ludzi na rowerach jeździ. Masa rowerów. Rowerów no nie więcej niż samochodów. Samochodów prawie w ogóle nie widać, a same rowery. I tyle. No i co, można zjeść hot dogasy, podobne jak w Islandii. Kawa mrożona. Nyhavn tętni życiem o każdej porze roku. Tutejszą ulicę nazywa się nieoficjalnie najdłuższym otwartym barem w Skandynawii. Skoro mamy chwilkę, to wypadałoby wskoczyć na smaczny złocisty trunek w tak piękny dzień i jeszcze z takimi widokami wokół. Dobra, czas zacząć zaraz rejs łodzią. Kibel z tyłu. Toilet. Podczas tego rejsu można poznać bogatą historię Kopenhagi. Tam czekamy, będziemy zaraz płynąć. Koszt takiego rejsu to około 120 zł od osoby. Podczas wycieczki łodzią zobaczysz zabytki miasta i modne dzielnice z całkiem nowej perspektywy. Sam rejs trwa około godziny, ale to zależy jaką opcję wybierzecie. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Tu macie okazję zobaczyć Syrenkę z całkiem innej perspektywy. Oczywiście od lądu jest lepiej widoczna. Kopenhaga jest uznawana za jedną z najbardziej przyjaznych i szczęśliwych metropolii na świecie. Ale jazda, zobaczcie, można dotknąć ręką mostu. Chyba te pływanie pod mostami najbardziej mi się podoba. Przez całą trasę co jakiś czas będziecie płynąć pod przeróżnymi mostami czy konstrukcjami. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. Co jakiś czas widzimy osoby pozdrawiające nas czy machające do nas. Bez wątpienia Kopenhaga to idealny kierunek na weekendowy city break. Lubicie zwierzaki? Pies. Widzicie psa? Ale ma pewnie frajdę. Ostatni raz tak przyjemny rejs miałem w Wenecji. Nasza trasa poprowadzona jest wzdłuż największych atrakcji Kopenhagi.
Oczywiście wszędzie są mili ludzie. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Pewnie dla jednych to nic, ale ja osobiście jeszcze tyle łodzi w Kopenhadze na oczy nie widziałem. Większość to małe białe łodzie dla jednej rodziny, ale oczywiście zdarzają się i większe, bardziej luksusowe jachty, dostępne tylko dla bogaczy. Oczywiście ja wolę te starsze typy. Dla mnie jakoś te nowoczesne łodzie robione są na jedno kopyto i sama wysoka cena nic dla mnie nie znaczy. Po samej Kopenhadze najlepiej poruszać się rowerem. W całym mieście otwartych jest aż 125 specjalnie oznaczonych miejsc, w których możemy wypożyczyć rower miejski. Wypożyczenie jest bardzo proste. Rower dostajemy po opłaceniu za niego kaucji. Kopenhaga ma około 400 km ścieżek rowerowych, które bezpiecznie prowadzą rowerzystę nawet wzdłuż najbardziej ruchliwych ulic miasta. A bo tu na styk normalnie, patrz. To się obija o to. Normalnie się obija. Są zrobione, widzisz? Zawracaj. Pyk. Zdecydowanie wolę murowane mosty od tych stalowych konstrukcji. Alternatywą dla tego rejsu jest wynajęcie małej, prywatnej, elektrycznej łodzi GoBoat, którą można pływać samodzielnie po krótkim przeszkoleniu. Inną opcją są też małe łodzie z kapitanem lub kajaki, jeśli wolicie bardziej aktywny wypoczynek. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Widzicie te podpisy po lewej? To jest coś, czego nie toleruję. Uważam, że jak ktoś ma potrzebę zrobienia graffiti, to niech sobie w domu ścianę pomaluje. No i cóż, moi drodzy, dobijamy już do brzegu i na tym będę kończył dzisiejszy rejs. Atrakcja moim zdaniem jest na 5 z plusem. Zobaczyliśmy bardzo dużo i sam rejs również był dosyć długi, więc nie ma się poczucia wydanych pieniędzy w błoto. Osobiście mnie najbardziej urzekły te przejazdy pod mostami, ale oczywiście każdy z nas lubi coś innego. Takie stare budowle z rozmachem lubię najbardziej. Przed Wami główny dworzec w Kopenhadze oraz największy w całej Danii. Na chwilę pokażę Wam piękne budynki, jakie można zobaczyć zza szyby i będziemy jechać na prom do Szwecji. Także już kolejny odcinek to piękna, pełna cudownych budynków Szwecja. Generalnie cała nasza trasa będzie się odbywać ku dzikiej północy,
ale nie chcę zdradzać za dużo szczegółów, więc tyle musi Was zadowolić. Jak będziecie grzeczni, to i może Mikołaja zobaczycie. Nie mają tutaj galerii, nie lubią galerii. Pryzmy szklane to jest wejście do metro. Coś dla fanów Hamleta. W szekspirowskim dramacie ten zamek nosi nazwę Elsinor, pochodzącą od wymowy nazwy miejscowości, w której zamek się znajduje. Cała trasa trwa 20 minut, więc tylko na chwilę zeszliśmy. Czekaj. Mini kasyno zaś. Sklep z pamiątkami, mini kasyno. Chcesz do sklepu z pamiątkami wejść? A co to za jest zmiana waluty? Chyba już szwedzkie są. Jeszcze nie mamy wyciągniętej waluty szwedzkiej, więc nie wiem ile to jest nasze polskie. Podobnie? Też połówka. No to witamy w Szwecji. Zobaczcie, jak szybko to wszystko leci. Jak już widzicie, całkowicie zmieniają się widoki za oknem. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta.